Siemka, ja jestem Adacho i błagam, dajmy tej historii szansę. Chcę zobaczyć, co się będzie działo dalej, tak naprawdę chcę zobaczyć tylko Brogetto White, ale dajmy tej historii szansę. Thibode Boom w momencie, w którym zaczynał rysowanie mangi Dragon Ball Wrath, był tak naprawdę 14-latkiem albo 16-latkiem. Gdzieś to przeczytałem w jego informacjach. Swoją drogą możecie to sami sprawdzić, bo linki oczywiście do autora znajdziecie tradycyjnie w opisie, ale Thibode Boom był dzieckiem, kiedy rysował tę historię i on ją rysował na przestrzeni wielu lat, więc być może końcówka, kiedy była już rysowana, jak on miał tam 18 czy 20 czy nawet 22 lata, może już będzie wyglądać lepiej. Nie wiecie tego. Dajmy tej historii szansę. Ja chcę zobaczyć przynajmniej pierwszych kilka rozdziałów. Jeśli to się nie będzie kleić, trudno. Tak czy siak, z tego co widzę, pierwszy rozdział był tylko i wyłącznie wprowadzeniem do historii, ponieważ drugi mówi nam, że to co było do tej pory to była retrospekcja, bo wiele lat minęło od tego incydentu na planecie Vegeta. Nasz bohater Goku pokonał wielu przeciwników z pomocą swojej rodziny i przyjaciół. Legendarna transformacja Super Saiyanin stała się naturalnym stanem obecnych Saiyan i nowe wersje pojawiły się, takie jak chociażby Dragon Ball, takie jak chociażby Super Saiyanin 2 czy Super Saiyanin 3. Mój ulubiony moment z Dragon Balla to kiedy Dragon powiedział It's bowling time i zbolował się na wszystkich dookoła. Moja ulubiona wersja Super Saiyana? Super Saiyan Dragon Ball. Ale teraz nowe niebezpieczeństwo się pojawiło. Majin Buu, uosobienie zła. Nie zapominajcie, że Patatai, Batata, czyli ta kobieta, która była tak naprawdę, to była siostra Bardoka chyba. Patata dołączyła do drużyny podczas Cell Games, więc spójrzmy na tę historię jeszcze raz, podczas gdy Super Buu próbuje absorbować Gohana. Czyli to jest, co by było, gdyby Patata była z naszymi. Nie interesowało was nigdy, co by było, gdyby Patata była z naszymi? No ja zawsze kładę się wieczorem spać i zastanawiam się, czy następny odcinek, co by było, gdyby może nie nagrać o Patacie? Patata była obecna przy wydarzeniach, które chciałbym wam przypomnieć, mówi nam narrator. Faktycznie, mamy tutaj SSJ-3 Goku walczącego z Buu. Ultimate Gohan, to jest SSJ-3 Goku walczący z Buu? To inaczej się to tam wszystko potoczyło. Glut, który został odcięty, zmienia się w kaszkę różową. Wiesz, ta część, którą odciąłeś. Zdajesz sobie sprawę z tego, dlaczego jej nie odzyskałem? Co masz na myśli? Chce mnie zaabsorbować? Gohan jest otaczany przez gluty? Teraz albo nigdy, mówi Patata. Będziesz absorbować mnie! Nie dotykaj Gohana! A Buu mówi, nie, tylko nie Patatę, przecież ona jest słaba jak sik pająka, ja nie chciałem cię absorbować. Czekaj, nie może on zatrzymać procesu absorpcji, dziwi się Gohan. To miałeś być ty, Gohan, nie ta dziewczyna. Byliśmy sobie przeznaczeni. Lepsza historia miłosna niż Twilight, dosłownie. Buu chciał być na zawsze z Gohanem połączony, ale został wpuszczony w małżeństwo, którego nigdy nie chciał. To dosłownie średniowieczne czasy, kiedy były polityczne małżeństwa. To jest oszukaństwo, mówi Buu, który... Zauważyłeś? Jego moc się zmniejszyła, to niemożliwe. Dzięki Patata, to nasza szansa. Powiem wam, że są w internecie takie osoby, które mają pewnego rodzaju wyobrażenia, fantazje tyczące się chociażby tej złej wersji Androida 21. I myślę, że ta część internetu mogłaby się ucieszyć, widząc kolejnego żeńskiego Majina. Moja moc się zmniejszyła! Patata, dzięki! To jest nasza szansa. Patata! Patata! Ty mała suko! Ta Saiyanka zredukowała swój poziom mocy, zanim została przeze mnie zaabsorbowana. Jeśli ją wypuszczę, wrócę z powrotem do poziomu Piccolo. Musicie przyznać, że jesteśmy wrzuceni totalnie do jakiegoś wiru wydarzeń, który ani nie miał żadnego rozpoczęcia, ani nie wiadomo dokąd zmierza. Zostaliśmy dosłownie wrzuceni do środka Majin Buu sagi, w której jest inna postać i nagle mamy środek w ogóle walki z Bukolo, no nie? Jakby totalnie jesteśmy wrzuceni do betoniarki, ale już czuję, że jakby zaczyna mi to klikać bardziej niż poprzedni rozdział, gdzie mieliśmy dość takie antyczne czasy, które średnio, tak, zwłaszcza w połączeniu z tym Asurą mnie obchodziły. Swoją drogą, zapomniałem o tym wspomnieć, dziękuję użytkownikowi Axelio za wyjaśnienie tego, o co chodziło z grą Asura Wrath. To jest gra, uwaga, cała akcja opiera się na zemście Asury na 8 generałach, do których niegdyś przynależał, ponieważ wrobili go w zabójstwo Imperatora. Zabili mu również żonę i uprowadzili córkę. Udało im się zabić Asurę i z 8 generałów zamienili się oni w 7 Deities,
czyli 7 bóstw takich. Wydaje mi się, że tam był podział na poszczególne grzechy, tak jak August był grzechem chciwości. Zaś Asura uznany był za upadłego boga. Powrócił z martwych i po jakichś 12 tysiącach lat zaczął polować na każdego z poszczególnych generałów, próbując dopełnić swojej zemsty. Pisałem to głównie z pamięci, ale powinno to jakoś pomóc, by nakierować Cię na to, jak wygląda historia z gry. Być może Was też to trochę nakieruje, bo ja się o tym dowiedziałem. Tak czy siak, Bu jest, a w zasadzie Butata. Butata jest klepana przez Goku SSJ3, który z jakiegoś dziwnego powodu cały czas tam jest, bo oczywiście w oryginalnej historii Goku tę walkę obserwował z zaświatów, kiedy Ultimate Gohan był na ziemi. No ale tutaj być może prawdopodobnie to się skończyło tak, że Goku w ogóle nie był w zaświatach, bo nie umarł na Cell Games, bo przy Cell Games pomogła patata. I co się tak czepiacie tej pataty? Zobaczcie, jaka ona jest przydatna. Goku przez nią przeżył, teraz ona się poświęca, żeby Goku mógł pokonać Bu. Jest obalona na deski. W tej sytuacji nie mogę nic zrobić. Bu, uwolnij tych, których zaabsorbowałeś, albo będziemy zmuszeni, żeby cię zabić. Zabić? Jesteś pewien? Mówi Butata. Jeśli ja zniknę, wasi przyjaciele również. Jeśli chcesz, mogę dokonać autodestrukcji. Chodź tu, Gohan, mówi Butata, wyciągając swoją rękę niczym Piccolo. Shibito-kin nagle się pojawia. Jak łapie Gohana za łeb. Łapie go dosłownie, jakby miał zamiar z nim walczyć. Nie bój się, przybyłem w dobry czas, mówi Kibito-shin, którego linia włosów jest imponująca. Mówię to jako fan Vegety. Został on chwycony za łeb, będą się prawdopodobnie teleportować? Tak, teleportują się do świata bogów, prawda? Będziesz tu bezpieczny. Nie igrajcie sobie ze mną. Vegeta nagle się pojawia. Kto tutaj otrzymał atak? Nie, to Butata została trafiona czymś w twarz. Okej, tak to dziwnie zostało narysowane. Butata została pociskiem trafiona w twarz i jest to pocisk autorstwa Vegety, który się pojawia na miejscu. Bardzo mnie rozczarowujesz, Kukarocie. To ty? Jak śmiałeś nie używać Super Saiyanina 3? Tylko kryłeś go przede mną. Wszystko widziałem z zaświatów. Przepraszam, Vegeta, chciałem walczyć z równą mocą. Nie obchodzą mnie twoje wymówki. Wznowimy tę walkę później. Chciałeś pokonać Bu, scalając się za pomocą tych rzeczy, prawda? Mówi Vegeta, wyciągając potarę. Szybko przechodzimy z punktu A do punktu B, prawda? Nie było trzeba go nawet namawiać, on sam przyniósł potarę. Tak, z potarami możemy się scalić i stać się niepowstrzymanym wojownikiem. Jako że Gohana już nie ma, bo został przeteleportowany nie wiadomo dlaczego przez Shibito-kina do innego świata. Gohan walczył z Butatą, ale nagle Shibito-kin mówi nie będziesz walczył. Czas na obiad, Gohan. Gohanku, czas na obiad. Już nie możesz się bawić z kolegami tak długo. A Goku to zaakceptował. Mówi, dobra, mama wzięła Gohana na obiad, zabrał swoją piłkę, musimy się bawić sami, Vegeta. Normalnie bym odmówił, ale to jest inna sytuacja. Przyprowadziłem przyjaciela, który jest w stanie rozdzielić energię, więc i również anulować fuzję. Zobaczcie, przyniósł jakiegoś kurde szamana z wioski, który jest w stanie rozdzielać fuzję. Pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Jasza, jestem starym przyjacielem Vegety. Naprawdę jesteś w stanie to zaakceptować, Vegeta? Fuzja w normalnych warunkach byłaby permanentna. Zrozumiałbym, jeśli chciałbyś odmówić. Butata denerwuje się, ponieważ oni ją ignorują. Nie pozwolę wam mnie ignorować, mówi Butata, skacząc w stronę Vegety. Ci razem z Goku zakładają kolczyki i zaraz będziemy mieli chyba, proszę państwa, delikatną Joszę. Dobrze, że mamy Jaszę, który przywróci nas do swoich oryginalnych ciał. O! Od razu w SSJ3? Wow! Tego się nie spodziewałem. Powiem wam, że ja jestem jestem małpą. Jak ja widzę takie kolorowe obrazki, to już mi się to lepiej czyta niż, wiecie, jakieś Asury. Kurwa, Asury. Butata kontra Vegito SSJ3. Unia Kukarota i Vegety? Tak, jestem Vegito. Nie, przepraszam. Ultra Vegito. Jego poziom mocy jest niesamowity, jest szalony. Wyplujesz naszych przyjaciół albo chcesz, żebym zrobił ci kuku? Mówi Ultra Vegito. Ultra Vegito 1, można byłoby nawet powiedzieć, nawiązując do Dragon Ball. Zobaczcie, on w ogóle tutaj przewidział Dragon Ball Daima. SSJ3 Vegito nazywa się Ultra Vegito 1. Nawet w snach tego nie zrobię. Jestem w stanie się regenerować tyle razy, ile chcę. Więc możemy się bawić cały dzień. Nie jesteś skora do kooperacji. W takim razie zmuszę cię siłą. Mówi Ultra Vegito 1, uderzając Batatę znienacka, wysyła ją w powietrze i nagle mówi: wiesz, Bu, Batata jest moim przyjacielem, który bardzo nam pomógł. Poświęciła się, żeby cię osłabić. O, Elder Kaioshin nagle się pojawia. Ciekawe, czy powie nam coś, co wiedział, ale nie powiedział. Czy to jest zasada uniwersalna w każdych mangach? To powinno być wiadome, że ta mała Saiyanka zna Lorda Birusa i trenowała z nim. Normalnie byłaby na tym samym poziomie co Goku, ale no myślę, zredukowała swój poziom mocy przed wchłonięciem przez Bu. Okej. Wie wiele rzeczy o Saiyanach, których nie wiedzą Goku i Vegeta. Na przykład fakt, że ojciec Goku nadal żyje. Stąd jego
przylot na Ziemię, żeby go znaleźć? A to jeszcze tego nie było, co? Czekaj! By surpassing super... Co kurwa? Ultra Vegito 1 nagle chce włączyć Ultra Vegito 2? Co to ma znaczyć? To Butata krzyczy, że ona przekroczy poziom Super Saiyanina 3 i zaczyna się wzmacniać, tak? Czyli ona nie powiedziała jeszcze wszystkiego. Czy nie? No bo to Vegito nagle doskakuje do Bataty, uderza ją w twarz, ona się nagle zastanawia, kto jest pomiędzy nimi prawdziwym potworem, bo Vegito z wielką siłą i zawziętością rzuca się na Butatę, uderza ją w twarz, brau! Mamy tutaj onomatopeję. Butata aż para jej leci z pyska, herbatę zaparzyła sobie w gębie. Chcesz więcej? Ej, co? What? Hej, nie stój tak na golasa, masz ciało kobiety. Weź moje ubrania, mówi Vegito. Ty idioto, jestem w stanie regenerować swoje... Naprawdę będziemy teraz mieć takie sceny, w których to... Chociaż w sumie jest to logiczne, w końcu przynajmniej ktoś stracił górną część stroju. Zawsze były pytania tyczące się tego, jakie są najtwardsze metale w uniwersum Dragon Balla. Kachin, Frotki Goku i spodnie w ogóle też. Ona dostała koszulkę od Vegito. O co tu w ogóle chodzi? Biją się na śmierć i życie, a Vegito daje jej z litości koszulkę. Ten mały manewr kupił mi wystarczająco dużo czasu, żeby wymyślić pewien plan. Mówisz o tych częściach swojego ciała, które ukryłaś na polu walki? Nagle odzywa się... Yemen. Jak on się tam nazywał? Kurde! To było pewne, że będziesz szukała sposobu, żeby mnie zaabsorbować. W takim razie pozwól, że to zrobię! Wykrzykuje Batata, która myśli, że przechytrzyła Vegito, ale ten jest na to gotowy. To jest moment, na który czekałem. Jego chęć zdobycia większej mocy i chciwość będą go srogo kosztować. Bariera! Wykrzykuje Vegito. Mamy podobną sytuację, co w oryginalnej mandze. To ze mną nie zadziała! Mówi Yemen, który nie daje się zaabsorbować. Ja tu tylko sprzątam. Przyleciałem pomóc staremu przyjacielowi. Okej. Udało mi się to zrobić, mówi Batata, wciągając Vegito do swojego ciała. Dziwne. Nadal jesteśmy w stanie czuć jego ki, mówi Elder Kaioshin. A Bu się nie zmienił. W końcu stałam się najsilniejszą wojowniczką na świecie! W końcu będę w stanie cię zjeść! Hej, mówię do ciebie. Możesz zareagować w jakikolwiek sposób? Batata odzywa się do Yemena, który nagle jednym cięciem odcina jej łeb. Hej, co jest? Nie czuję jego ki. I dlaczego moje ciało się nie zmienia? Jestem Bogiem i mistrzem mantry. Bardzo potężnej boskiej energii. Bogiem? Jak Kaioshini? Nie, jesteś zbyt potężny. I moje ciało powinno się zmienić. To jest trik, prawda? A w ciele Bu mamy Super Saiyana 3 Vegito, który jakiegoś Final Flasha tu upuszcza. No, nie wiem. Dajcie tego Brogetto White i już. Moja bariera zadziałała prawidłowo. Teraz będę w stanie znaleźć Patatę i innych. Ale żeby to zrobić, potrzebuję tutaj trochę posprzątać. Powinienem być w stanie dać z siebie wszystko, mówi Vegito, który... Czy on ma zamiar rozwalić to wszystko od środka? Final Kamehameha razy 100. On to ma zamiar O, strzelił jej w głowie, okej. Zrobił jej otwór w głowie, żeby móc wyjść stamtąd potem, czy o co chodzi? W ten sposób powinniśmy widzieć troszeczkę wyraźniej, mówi Vegito. Moc Super Saiyanina 3 jest wielka i wspaniała, ale czuję, że są jeszcze inne rzeczy, które wykraczają poza to. I tutaj mamy notkę od autora, od Thibaut de Boom, od Tybalda Eksplozji. Kiedy tworzyłem tę fanmangę i ten rozdział, Dragon Ball Super jeszcze nie istniał, tylko Battle of Gods istniało, czyli mówi o Godzie chociażby. Był w stanie zrobić dziurę z wewnątrz. Mam nadzieję, że nie zrobi niczego głupiego, mówi Elder Kaioshin. Vegito definitywnie jest w twoim ciele. Wiesz, co stanie się następne. Vegito znalazł Piccolo i dzieciaki, Patata też i gruby Bu? Ich też możemy uratować, może się przydadzą. W sensie chodzi o samego Bu, Patatę wiadomo, że chciał uratować. Odetnę wszystkie kokony w jednym momencie. Będzie w ten sposób łatwiej, mówi Vegito. Faktycznie robiąc tak jak powiedział, dziwne, że się cały czas utrzymuje w SSJ3. Zastanawiam się, czy teraz zgrubnie, czy może schudnie. Co pewne, to to, że straci moc. Bez ciał, które zaabsorbował, będzie tylko i wyłącznie pustym naczyniem. Użył on błyskawicznej transmisji, żeby przedostać się z ciała Bu. To jest ciekawe, że użył błyskawicznej transmisji, będąc w stanie Bu i teraz zwrócił do normalnej wielkości. Moc Bu się zmienia, mówi Yemen. Wracając do swojej oryginalnej mocy, będzie pozbawiony tych mocy, które zaabsorbował, ale jednak zostawi w sobie moc południowego Kaioshina. Mimo wszystko nie będzie tak silny, jak wtedy, gdy zaabsorbował go Tenksa w Super Saiyanie 3. Bu się zmienia, przekształca się w nową formę. Czy będzie on... wrócił do swojej oryginalnej formy. Czy to problem? Jego moc na pewno się zmieniła, ale jego aura stała się przerażająco zła. No mamy tutaj Kid Bu, którego mieliśmy w sobie na okładce, to nie jest żadne zaskoczenie. Czyli co, wszyscy zostali uwolnieni? Vegito wrócił do swojej normalnej formy. Bycie Vegito było zabawne, ale to byłoby za łatwe przeciwko temu Bu. Możesz nas rozdzielić, Jasza? Dobrze, jeśli chcesz. No i rozdzielili się. Nie wiem, czy to nie będzie błąd, chociaż
Mamy tutaj tak naprawdę kilku innych dodatkowych wojowników, bo Goten, Trunks, Buu, Gohan, wszyscy żyją, Patata jeszcze żyje, więc czy oni będą mieli jakieś problemy z Kid Buu? Co ja tutaj robię? A, to Patata, prawda? Ona tak dziwnie jest rysowana. Goku i Vegeta rozdzieleni! W ten sposób jest lepiej. Kid Buu w ogóle wypowiada imię Pataty, mówiąc sobie tam pod nosem. Dlaczego anulowaliście fuzję? Jak chcecie teraz walczyć z Buu? To dobre pytanie. To byłoby za łatwe z Buu... That's a good question. To chyba faktycznie pisał, kurwa, 14-latek. Przecież przed chwilą sam chciał się rozdzielić. Ja też o tym nie myślałem. Jestem w połowie rozdziału. Nawet jeszcze nie. Zostały 2 panele i będę w połowie rozdziału, ale... Kurwa, witki mi opadają. Masz jakieś pomysły, Piccolo? Vegeta pyta o pomysł na walkę z Kid Buu. Piccolo, który się tam nagle, kurwa, Aha, był zaabsorbowany, okej. Był zaabsorbowany, dlatego się pojawił, ale Vegeta pyta o pomysł na walkę Piccolo. Mam. Goku przygotuje Genkidamę, a ty użyjesz Final Flasha, żeby zdezintegrować go. Ja w międzyczasie go przytrzymam. Myślisz, że mamy szansę? Nie byłem w szczycie formy, kiedy mnie zaabsorbował. Trenowałem od naszej walki przeciwko Cellowi. Kurwa, trzymajcie mnie. Vegeta coachuje się Piccolo, który odpadł jako pierwszy, ale teraz będzie trzymał Buu. Patata, co ty robisz? Powinnaś była zostać z Kaioshinami. Nie chcemy, żebyś dała się zranić. Co masz nam do powiedzenia? Myślę, że to czas, żeby powiedzieć wam o starej saiyańskiej transformacji. Lord Beerus potwierdził jej egzystencję mi, a transformacja nazywa się Super Saiyanin God. Saiyanin z mocami niebiańskiego boga, stworzony z 6 Saiyan. 5 z nich transmituje ich siłę do 6. Jestem pewien, że w ten sposób pokonamy Majin Buu. Więc jesteś ty, Gohan, Vegeta, Goten, Trunks i ja. To powinno być możliwe. Piccolo, jesteś w stanie go przytrzymać? Pospieszcie się! Buu obudzi się w lada moment! Okej, ostatni panel tego... Znaczy inaczej. Środkowy panel, bo ten rozdział jest bardzo długi, ma ponad 80 stron, więc stwierdziłem, że go podzielę. Ostatni panel rzutem na taśmę jeszcze zasiał w mojej głowie ziarno ciekawości, więc będę to czytał dalej. Czy wam się to podoba, czy nie? Byłoby niemiło, gdybym nie przeczytał chociażby do końca tego rozdziału, prawda? Więc robię póki co wam Polsat, chcę wam to podzielić. Tak jak mówię, niektóre rozdziały to jest dziwne. Mają 20 stron, niektóre 40, niektóre 30, a ten ma 82. Także po 40 robimy sobie przerwę, niedługo do tej mangi wrócimy, póki co mam nadzieję, że wam się podobało. Bądźmy łaskawi dla pana Tybalda, ze względu na to, że on tę mangę, te pierwsze rozdziały rysował jak miał kilkanaście lat i tak jak mówię, była ona rysowana przez 6 lat, więc może z następnymi sagami będzie to wyglądać inaczej. Inaczej się to czyta, jak jest więcej Dragon Ballowych postaci, a mniej tych asurowych, bo tylko Jemen tutaj się pojawił, który tam jest w stanie rozdzielić fuzję i to tyle. To nie jest problem dla mnie. To nie jest problem, że ja nie grałem w tę grę i nie wiem, kim jest Jemen. Także jestem w stanie zaakceptować coś takiego, ale musicie przyznać, że betoniarka jest niezła. No po prostu, kurwa, kręcimy się dookoła, środek Majin Buu sagi, tu patata, tam batata, no nieźle to wygląda, ale ja to czytam dla rozrywki, nie dlatego, żeby się jakoś, wiecie, wciągnąć w dobrą historię. Mam nadzieję, że macie podobne podejście, także dajmy tej historii szansę, a jeśli nawet nie dajecie tej historii szansę, to czytajmy to po prostu, żeby się razem pośmiać i dobrze bawić. Dzięki wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, oczywiście czekam na wasze opinie i zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, chociażby dalszej części ekscytującej historii Dragon Ball Wrath. Co się stanie? Myślę, że wszyscy się domyślamy, albo inaczej, nikt z nas nie wie, nie wiadomo co wymyśli Tybalt Eksplozja. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, cześć, dziana!